Witam o poranku. Co będzie dziś? Czy wyprzedaż na giełdzie da szybką obniżkę stóp? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Co będzie dziś? Czy wyprzedaż na giełdzie da szybką obniżkę stóp? Wczorajsza sesja, piątkowa sesja, weekend przebiegały pod znakiem dyskontowania przez rynki finansowe wszystkich informacji dotyczących możliwego rozwoju kryzysu w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych. Czy będzie on, czy nie będzie. Inwestorzy musieli się do tego dostosować. I w pierwszym wykresie, który jest płynność amerykańskiego dolara i jak widzimy tutaj, mamy sytuację najbardziej groźną od 3 lat w systemie i to, co się tutaj dzieje, oczywiście ma duży wpływ na cały sektor bankowy, ponieważ ten wskaźnik dotyczący wycen amerykańskich banków także jednoznacznie wskazuje na to, że to jest teraz najsłabsze ogniwo na giełdach papierów wartościowych i za każdym razem, w każdej godzinie patrzymy, co się dalej tutaj dzieje. Czy będziemy świadkami efektu zarażenia, czy będą kolejne banki miały problemy, czy będziemy świadkami rozlewania się tych problemów na sferę realną, na jakieś inne sektory i jakie będą konsekwencje dla całej gospodarki wydarzeń, które mają miejsce, które się dzieją na naszych oczach. Na następnym wykresie widzimy, jak rośnie ryzyko recesji, ale spowodowane zachowaniem rynkowych stóp procentowych i teoretycznie powinniśmy być świadkami wkrótce recesji, ale jak widać, jesteśmy w takim okresie, że inwestorzy na całym świecie czekają na tą recesję, która jakby nie mogła nadejść. Jest to najbardziej wyczekiwana recesja w historii chyba świata. I jestem też bardzo ciekawy, czy sygnały, które płyną z rynkowych stóp procentowych faktycznie bardzo dobrze oznaczą okres, w którym wystąpi recesja w amerykańskiej gospodarce. Jak widzimy, na chwilę obecną nie widać tego po sytuacji na rynku pracy, dlatego też cały czas inwestorzy mają nadzieję, że będzie tylko miękkie lądowanie w amerykańskiej gospodarce, a nie jakieś trudniejsze. Natomiast wydarzenia z ostatnich dni mogą wpłynąć jeszcze bardziej na zwiększenie prawdopodobieństwa recesji w amerykańskiej gospodarce i właśnie rynek teraz musi to zdyskontować, ponieważ jeżeli faktycznie będzie recesja w amerykańskiej gospodarce dzięki wydarzeniom w ostatnich dniach w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych, to giełda papierów wartościowych będzie musiała się do tego dostosować, ponieważ na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy nie było to zdyskontowane. To jest wydarzenie, które nie było wcześniej ujęte w cenach, dlatego prawdopodobnie rynek akcyjny wskaże nam, czy faktycznie akcje będą chciały zdyskontować negatywnie wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach, więc bardzo bacznie przyglądajmy się zachowaniom indeksów giełdowych. Indeks strachu WIX także bardzo wyraźnie rośnie, jesteśmy na poziomach najwyższych od października i prawdopodobnie ten wskaźnik będzie kontynuował tendencję wzrostową, a w takiej sytuacji oczywiście strach na rynku będzie jeszcze bardziej nabrzmiewał i będziemy mogli być świadkami dynamicznych jeszcze tendencji spadkowych, pogłębienia ruchu w dół na indeksach giełdowych. Dlatego też wskaźnik strachu, który jeszcze nie przyjmuje poziomów ekstremalnych, daje nam takie wskazania, że najgorsze może być jeszcze przed nami, dlatego uważajmy. Ale co będzie dziś? Dzisiaj najistotniejsze będą dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych. To jest wskaźnik, na który teraz szczególnie intensywnie patrzymy, tak samo jak na sytuację rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj o godzinie 13:30, przypominam, mamy zmieniony czas w Stanach Zjednoczonych, o godzinie 13:30 poznamy wskaźnik inflacji konsumenckiej za luty. To są dane wstępne, więc będą miały bardzo duże znaczenie. Zwłaszcza, że mediana prognoz pokazuje spadek do poziomu 6% i każde odchylenie powyżej odchylenia standardowego, czyli powyżej 6,1 albo poniżej 5,9 powinno być przez rynek bardzo dynamicznie zdyskontowane. Jeszcze tydzień temu rynek by się koncentrował na tym, czy będzie kolejna podwyżka stóp procentowych i ile będzie jeszcze tych podwyżek stóp procentowych, ale wydarzenia ostatnich godzin, ostatnich dni zdecydowanie zmieniają tą perspektywę, o czym będzie za chwilę. Ale pierwszy wykres dotyczący inflacji w Stanach Zjednoczonych pokazuje
jakie są prognozy inflacji konsumenckiej, a drugi inflacji core. I także na tą inflację core to ujęcie będziemy zwracać szczególną uwagę, zwłaszcza że w ujęciu core spadek inflacji ma mieć miejsce, ma być niewielki, o 0,1 punkta procentowego, ale oczywiście zobaczymy, czy to przełożenie faktycznie stanie się faktem, że i inflacja core zaczyna tutaj zamierać. Bardzo często każdego miesiąca pokazuje wykres, który niezwykle skutecznie pokazywał, jaka może być inflacja w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku i na początku tego roku też wydaje się, że ten wskaźnik jest bardzo istotny. To jest wskaźnik wyprzedzający zachowania inflacji w Stanach Zjednoczonych. Teza jest taka, że inflacja jest importowana zewnętrzna i ma charakter podażowy, czyli zmiany ropy naftowej, szczególnie dla Stanów Zjednoczonych, są idealnym wyznacznikiem tego, czego można się spodziewać. I w tym wypadku widzimy ropę naftową i średnią kroczącą miesięczną ceny ropy naftowej, to jest ten niebieska średnia na wykresie, oraz nałożoną na to cenę dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. I za każdym razem, kiedy ta średnia krocząca, ta niebieska, spada, występuje presja na to, żeby inflacja spadała. Natomiast kiedy średnia rośnie, występuje presja na to, żeby inflacja rosła. Korelacja między zachowaniem tej średniej a inflacją jest bardzo silna, zbliża się do poziomu 1 i jak widzimy w lutym ten wskaźnik tylko lekko spadł, czyli ta średnia krocząca na koniec lutego była tylko ciut niżej niż była na koniec stycznia. Dlatego też według tego wskaźnika wyprzedzającego, tego bardzo prostego modelu pokazującego, jak inflacja w Stanach Zjednoczonych ma się zachowywać, ta inflacja ma tylko lekko spaść. Nie ma spaść aż tak wyraźnie do 6%, jak wynikałoby to z prognoz, tylko tak nieznacznie do 6,2, 6,3%. Jestem też bardzo ciekawy, czy znowu ten bardzo prosty model da dobre wskazanie miary inflacyjnej w Stanach Zjednoczonych, którą poznamy oficjalnie. Dlatego też generalnie, gdyby faktycznie posiłkować się tym prostym modelem, można by oczekiwać dzisiaj rozczarowania, czyli inflacji wyższej niż prognozy, niż te 6,0, które wskazuje konsensus rynkowy. I te dane o inflacji teoretycznie jeszcze tydzień temu powinny dać nam zmianę w oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej. Takie dane wyższe, pokazujące, że procesy dezinflacyjne nie postępują tak szybko, jak wcześniej można by zakładać, teoretycznie jeszcze tydzień temu powinny dać zwiększenie oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych. Ale wydarzenia ostatnich godzin i ostatnich dni, czyli mogący rodzić się na naszych oczach kryzys w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych, zdecydowanie zmienia te perspektywy. I tutaj już rynek na całym świecie raczej nie spodziewa się dalszych podwyżek stóp procentowych, a nawet obniżek stóp procentowych. I pierwszym przedstawicielem tego jest Australia, gdzie tutaj traderzy zaczynają już widzieć szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i naprawdę zaczynają myśleć o tym, czy nie będziemy wkrótce świadkami obniżek stóp procentowych. Ale dla mnie największym szokiem był dzisiejszy raport, który przeczytałem, Nomury. Nomura, jeden z pierwszych, przynajmniej dla mnie, to jest pierwszy raport, który poznałem z bardzo dużej instytucji finansowej o międzynarodowym znaczeniu i renomie, który tak jednoznacznie sygnalizuje, że na następnym posiedzeniu Fedu w przyszłym tygodniu w środę nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowej. A powiem więcej, według banku będzie obniżka stóp procentowych i zatrzymanie QT, czyli będzie zjawisko odwrócenia tendencji na cyklu podwyżek stóp procentowych, zmiana polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Będzie prawdziwa zmiana, będziemy świadkami prawdziwego pivotu, już nie tylko w warstwie retorycznej, ale nawet w fazie decyzyjnej, czyli będzie obniżka stóp procentowych. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego raportu, który jednoznacznie sygnalizuje, że w przyszłym tygodniu będzie obniżka stóp procentowych, chociaż rynek, jak za chwilę zobaczymy, tego nie przewiduje, ponieważ jak widzimy tutaj w rynku jest około 15-17 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych w przyszłym tygodniu i być może jeszcze jedna pełna podwyżka do maja. Natomiast
w kolejnych miesiącach mają być wyraźne już obniżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych do końca tego roku. Gdyby się okazało, że faktycznie już teraz w marcu mamy obniżkę stóp procentowych, byłoby to działanie, które pozwoliłoby wyzwolić optymizm na rynkach finansowych i uratować rynek przed kontynuacją wyprzedaży na giełdzie, bo prawdopodobnie do tego wydarzenia, czyli jeszcze przez tydzień, giełdy papierów wartościowych będą pod wpływem jeszcze negatywnych zjawisk, czyli jest bardzo prawdopodobne, że będziemy świadkami spadków indeksów giełdowych jeszcze w perspektywie tego tygodnia, a przyszły Fed w przyszłym tygodniu może decyzją o obniżce stóp procentowych odwrócić te tendencje. Czy tak się stanie, to będzie niezwykle ciekawe. Zwracam uwagę jeszcze raz na rozbieżność w ocenie jednych z największych instytucji finansowych, które prognozuje obniżkę stóp procentowych, a konsensus rynkowy, który mówi jeszcze o podwyżce stóp procentowych w perspektywie następnych 2 miesięcy dla Stanów Zjednoczonych. Taka duża rozbieżność pokazuje, że polaryzacja na rynku jest ogromna i naprawdę można się bardzo wielu rzeczy spodziewać, a przede wszystkim gigantycznej zmienności. Patrzymy na amerykańskie obligacje, także rynkowa stopa procentowa obroniła poziom 3,45. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, a dzisiejsze dane o inflacji oczywiście będą miały potencjał ku temu, żeby jeszcze bardziej zwiększyć zmienność na amerykańskich obligacjach. Patrzymy oczywiście także na amerykańskie dwulatki, które według rynku najlepiej oceniają to, co się ma wydarzyć, jaki jest strach na rynku finansowym. Widzimy powiązanie między amerykańską dwulatką a ropą naftową i tutaj ten strach i spadki rentowności sprzyjają spadkom ceny ropy naftowej. Obserwujemy także konsekwencje ostatnich wydarzeń w postaci bardzo silnego kupna japońskich obligacji, co może przyczynić się do oczywiście podwyższonej zmienności na parach związanych z jenem. Już to teraz obserwujemy, gdzie naprawdę ta zmienność jest wprost gigantyczna, ale spadek rentowności obniża atrakcyjność jena japońskiego. Warto być tego świadomym. I część inwestorów widzi, że na parze dolar do jena możliwa jest formacja RGR z linią szyi w okolicach 127, więc część inwestorów tak jakby już grała na taką formację. A amerykański dolar na eurodolarze cały czas utrzymuje się nad poziomem 1,07, dlatego też moim zdaniem dzisiaj przed danymi o inflacji i po danych o inflacji cały czas raczej powinna występować presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi niż na rzecz, z powodu tego, że tak jak pokazywałem w popołudniowym wczorajszym komentarzu, perspektywy co do dalszych stóp procentowych w strefie euro pokazują na ich dalszy wzrost. Natomiast dla tych Stanów Zjednoczonych niektóre instytucje finansowe o dużym znaczeniu już widzą nawet obniżki stóp procentowych w najbliższych dniach, a nie podwyżki. Dlatego też atrakcyjność euro rośnie, a amerykańskiego dolara spada. Jesteśmy w ważnym miejscu na kanadyjskiej walucie, na indeksie. Warto być tego świadomym, że para dolar do Kanady testuje ważne opory i już rzeczone indeksy giełdowe. Czy wyprzedaż na giełdzie będzie kontynuowana? Jak widzimy, wczorajsza sesja przyniosła nam utrzymanie poniżej tego newralgicznego poziomu 3900 punktów. Nie udało się wrócić na ten poziom, dlatego też sytuacja techniczna sprzyja tendencjom spadkowym, kontynuacji ruchu w dół, a wykres tygodniowy indeksu Standard & Poor's pokazuje, że średnia 200-sesyjna przebiega dopiero w rejonie 3730 punktów, czyli jest jeszcze potencjał do około 3% mocnych spadków bez konsekwencji rynkowych i prawdopodobnie ja jestem coraz bardziej przekonany, że przed Fedem będziemy świadkami takiego ruchu i oczywiście im bardziej giełda będzie spadać, tym większa będzie faktycznie presja na to, żeby ta obniżka stóp procentowych w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych już wystąpiła. Dlatego też, jeżeli faktem jest, że trwa rynkowy bój, na naszych oczach trwa bój, starcie między oczekiwaniami rynkowymi co do stóp procentowych, a tutaj inwestorzy od wielu miesięcy zakładają, że będą obniżki stóp procentowych, będzie zatrzymanie cyklu, a Fedem, który słowami różnych przedstawicieli mówi, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych, więc jeżeli rynek chce wymusić, to jest dobre słowo, wymusić obniżki stóp procentowych, więc doprowadzi do spadków indeksów giełdowych
i ta teza o wymuszaniu obniżek stóp procentowych będzie weryfikowalna w następnych dniach, w następnym tygodniu, ponieważ moim zdaniem, jeżeli rynek naprawdę chce wymusić i tutaj jakaś teoria spiskowa się uruchamia, będzie chciał wymusić obniżki stóp procentowych, to doprowadzi do spadków indeksów giełdowych na Wall Street, do bardzo mocnego ruchu i testu tej bardzo ważnej średniej kroczącej 200-sesyjnej, która pamiętamy w październiku bardzo ładnie zadziałała. Dzisiaj indeksy giełdowe w Azji raczej mają tendencję ku spadkom, widać to na wykresie, dlatego też nastroje dzisiaj w Europie powinny być także negatywne i myślę, że jest duża szansa, że indeks DAX pokona poziom 15 000 punktów, rozpoczynając następną fazę tendencji spadkowej. Też moim zdaniem jest raczej to wymuszone, co się dzieje na indeksach giełdowych w Europie. Ten kryzys na razie tak jakby nie docierał do Europy. Spadki są bardzo niewielkie w porównaniu z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Widać relatywną siłę europejskich parkietów. Natomiast jeszcze jest jeden rynek, który mnie bardzo zaciekawia. To jest rynek Bitcoina, który wczoraj zanotował gigantyczny wzrost i gdy w piątek testowaliśmy ważne wsparcie w rejonie $20 000, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym, dzisiaj zaczynamy zbliżać się już do oporu w rejonie $25 000, gdzie mamy średnią 200-sesyjną, ale w ujęciu tygodniowym. Dlatego też taka dynamika moim zdaniem sygnalizuje, że jest ochota na przebicie oporów, ale żeby tak się stało, powinien pojawić się jednak popyt na ryzyko, a przynajmniej dynamiczne osłabienie amerykańskiego dolara. Dlatego jestem pod wrażeniem, że ten Bitcoin tak dynamicznie rośnie i już teraz testuje swoje okolice oporów z dużą szansą, że będziemy wkrótce mieli szansę je pokonać, a jak widzimy na wykresie tygodniowym, przebicie poziomu $25 000 da nie tylko przejście średniej 200-sesyjnej, czyli sygnał do długoterminowego nawrotu tendencji wzrostowej, czyli hossy, ale także pozwoli utworzyć odwróconą formację RGR o półrocznej charakterystyce, która dałaby nam perspektywę wzrostu nawet w okolice $35 000, więc myślę, że część inwestorów gra, że tak właśnie się stanie i że opór raczej padnie, a nie wsparcie, ponieważ tutaj te dwa poziomy są tak dobrze zarysowane, że wkrótce któryś powinien zostać przełamany. Patrzymy także na zachowanie ceny złota, który w sytuacji kryzysowej jest wyraźnie kupowany, plus tendencja przeciwko amerykańskiemu dolarowi także sprzyja wzrostom ceny złota. Przejście poziomu $1900 zachęca do tego, żeby wkrótce przetestować opory 1950. Dla mnie zagadką jest to, co się dzieje na cenie miedzi, gdzie obroniło się wczoraj ładne wsparcie w rejonie $8650, ale do czasu przejścia poziomu $9000 raczej tendencje prospadkowe są faworyzowane, a nie te prowzrostowe. I bardzo ładny wskaźnik pokazujący zachowanie amerykańskich obligacji 10-letnich względem wskaźnika miedzi do ceny złota. Jak widzimy, złoto w ostatnim czasie wyraźnie zyskuje na fali tego, co się dzieje na amerykańskich obligacjach. Ropa naftowa próbuje przebić swoje wsparcia, czyli wybić się dołem z kilkumiesięcznej konsolidacji. No i jak już wspomniałem, dla mnie jest to wskaźnik wyprzedzający tendencje inflacyjne w Stanach Zjednoczonych, więc co będzie dziś? Moim zdaniem będzie to także jeden z ciekawych testów tezy, którą przedstawiłem, tego bardzo prostego modelu, który poprzez zachowanie ceny ropy naftowej wskazuje, jaka będzie tendencja inflacyjna w Stanach Zjednoczonych. Patrzymy na rynku krajowym na zachowanie złotego, który moim zdaniem także pokazuje niezwykłą siłę. Ani euro-złoty nie był w stanie pokonać poziomu 4,70, czyli najbliższego oporu, ani dolar-złoty nie był w stanie wrócić nad poziom 4,40. To jest naprawdę sygnał wielkiej siły krajowej waluty i zachęta do tego, żeby tutaj inwestorzy z całego świata akumulowali polskie aktywa, a przede wszystkim trwa popyt na polskie obligacje, ponieważ rentowność spada poniżej 6% i jesteśmy na dobrej drodze ku temu, żeby nie tylko przetestować ostatnie minima, ale je pokonać. Pamiętamy także, że mamy
wkrótce dane o inflacji dla naszego kraju i to także ma duże znaczenie. Ale jak widać, kupowanie obligacji przez inwestorów sygnalizuje, że oni wierzą, że procesy dezinflacyjne w Polsce będą także trwały i że będziemy świadkami dalszego ruchu w dół na rentownościach, następnej fali hossy na polskich papierach, a najlepiej tą hossę obrazuje ETF na całą polską krzywą dochodowości, gdzie w sposób książkowy zakończono korektę i teraz jesteśmy tak jakby w następnej fazie wzrostowej, czyli w fazie bardzo korzystnej dla posiadaczy obligacji. Wczoraj załamała się także warszawska giełda papierów wartościowych, padł poziom 1800, zaatakowaliśmy wsparcia 1750, gdzie mamy Fibonacciego 38,2%. No i giełda papierów wartościowych także moim zdaniem jest wymuszona na tendencji spadkowej, zaczyna powielać to, co się dzieje w Niemczech, ale jestem też ciekawy, gdzie się zakończy ten ruch w dół. Moim zdaniem jest duża szansa, że będzie wkrótce zakończony, a nie, że będziemy świadkami pogłębienia tendencji spadkowej. Jeżeli ten Fibonacci pierwszy się obroni, to będzie to sygnał naprawdę relatywnej siły polskiego rynku akcji i że znacząca część inwestorów zagranicznych także akumuluje polskie akcje. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Przed nami fascynująca sesja. Co będzie dziś, jest uzależnione od danych o inflacji z godziny 13:30. No i pytanie, czy wyprzedaż na giełdzie będzie kontynuowana, ponieważ pojawiają się pierwsze poważne głosy z poważnych instytucji o międzynarodowym zasięgu, że za tydzień będzie obniżka stóp procentowych. Że będziemy świadkami nawrotu do luzowania polityki monetarnej, a nie podwyżek stóp procentowych, co zakłada cały czas konsensus rynkowy. To będzie niezwykła, fascynująca gra na przestrzeni następnego tygodnia i warto być teraz na rynku i śledzić to, co się dzieje. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam!